Poczuj moc sutka. Kiedy chcesz omówić Władcę Lalek 7, wspomnienia o Władcy Lalek i na Wikipedii jedną z ciekawostek, jednym z faktów jest informacja, że z obsadą znanego z The Room Grega Sestro w roli głównej, no to oczywiście, że to nie może być dobry film. Retro Puppet Master. I to film dobry nie jest, a nie czarujmy się. Inaczej ten film nie trafiłby do bluzganych recenzji. No, po coś tutaj trafił, no bo to jest rzeczywiście kino. Więc słuchaj, zdradzam fabułę od A do Z. Tak, do ciebie mówię, do ciebie. Tak, do ciebie. Ty napisałeś komentarz, że ale nie zdradzałeś fabuły. Zdradzam fabułę, bo to jest takie genialne kino. Zresztą nawet ludzie z nikami odnośnie fan horroru i tak dalej, nie widziałam tej części, nie oglądam, bo to jest dno. Więc słuchaj, pozoję, w krótkim streszczeniu z Wikipedii wale, naprawdę z Wikipedii wale, a poza tym tutaj masz z tyłu zwiastun, więc możesz sobie zobaczyć. Jest to 7. część serii Władcy Lalek i prequel do filmu Władca Lalek 3 Zemsta Tulona. Czyli krótko mówiąc, to jest Master of Disaster, to jest pierwsza część w serii, naprawdę, fabularnie pierwsza część serii. Słuchaj, jest rok 1944. André Toulon, przebywający w Niemczech, postanawia uciec do Szwajcarii. Jednak tuż przed realizacją swojego planu postanawia wrócić do przeszłości i przypomnieć sobie wszystko, co tyczyło się jego samego oraz historii podarowania mu sekretu o ożywianiu martwych przedmiotów. Jak to brzmi normalnie, jaka to jest kozacka wypowiedź. Piękne, naprawdę jest mocno, jest dobrze. Stwierdziłem, że to jest naprawdę dobry początek, ale słuchaj, w końcu pojawia się, no bo rzeczywiście tutaj pojawiają się takie piękne rzeczy. W ogóle mówiłem wcześniej, pojawia się Greg Sestero. No dobra, Sestero, niech będzie. I to jest dokładnie ten czas, kiedy właśnie on i Tommy Wiseau kumplowali się. Niedługo nakręcą oczywiście The Room, klasyczny już inny genialny film, po prostu szkoda mówić, ale Tommy Wiseau, bo wyczytałem, bardzo się na to, że nie możesz robić, jak to pojedziesz do Rumunii, polecisz do Rumunii, będziesz kręcił film, to pewnie ze 3 miesiące, 12 dni kręcili film w Rumunii, po prostu masakra. Oczywiście, że skoro fani chcieli, żeby ten film musi być i skoro poprzednia część okazała się wielkim hitem, no domyślam się, tak skoro kosztowała $250,000, tak z 260 zarobiła pewnie, a może 250 plus 1, jakieś informacje są, nie ma na ten temat żadnych informacji, więc po prostu masakrycznie. No i dobra, zacznę od pozytywów, bo są, tak, tym razem są pozytywy. Dobrze wiesz, że ja oglądając filmy, no nieważne czy to jest, czy w tym momencie mówimy o Predatorze, o Władcy Lalek, czy o liście Schindlera. Lubię, kiedy kolejne części coś nam odkrywają. I tutaj rzeczywiście dowiadujemy się, ładnie mam zapisane, jest pokazane, wyjaśnione, skąd się wzięły ruszające się lalki. Więc mamy w końcu to wyjaśnione i bardzo fajnie. Zresztą nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, ale dokładnie wiesz o co chodzi. Ale w każdym razie to uniwersum rośnie. Tak jest! No i dobra, dalej mówiąc o pozytywach. No nie ma, no więcej tych pozytywów nie ma, bo naprawdę to, co się tutaj dzieje w tym filmie, no to tak naprawdę już woła pomstę do nieba. Dobrze wiesz, że ja bardzo często, czekaj, mi się zakręciły włosy, bardzo często mówię, animacja poklatkowa, bardzo mi się podoba ta piosenka, ten motyw przewodni, to taki rzeczywiście jest fajna sprawa. No i czemu? Albo nie ma tego w tym filmie w ogóle, animacja poklatkowa jest beznadziejna, zapewne odszedł ten człowiek, który robił animację poklatkową, no bo pewnie chcieli mu zaoferować, słuchaj, nie mamy tyle pieniędzy, ile byś chciał, to dostaniesz, wiesz, 5-letniego malucha, do tego ci dorzucimy 3 dmuchane lalki, będziesz mógł używać jako materacy, no i jeszcze dostaniesz oponę do jelcza, to akurat ci będzie. A on mówi, dziękuję bardzo, wiesz, nie jestem zainteresowany, więc wzięli jakiegoś innego ziutka, który był dopiero na dorobku, bo do tej pory pewnie animował burgery w reklamach McDonalda, więc jest masakrycznie. Również nie pojawia się ta piosenka, ta melodia, którą rzeczywiście, i to nie mówię z przekąsem, to mówię jak najbardziej serią, ta piosenka, która pojawia się bardzo często w serii Władca Lalek, rzeczywiście z ręką na sercu mi się podoba. No i tutaj nie ma. Stwierdzili, że nie jest potrzebna, a może po prostu okazało się, że trzeba komuś zapłacić tantiemy. Może trzeba komuś zapłacić i stwierdzili, nie mamy, bo budżet jest rzeczywiście mały, słaby w ogóle, beznadziejny i no nie możemy nic z tym zrobić. W każdym razie, no to nie jest dobre kino, naprawdę, to nie jest dobre kino. Jest kilka interesujących faktów. Pojawia się Dr. Death. Tak, on rzeczywiście
znikąd tak naprawdę się pojawia się Cyklop również. O, Cyklop! Dowiadujemy się na końcu, to już jest opowieść na całkiem inną historię. A widzisz co tutaj zrobili? I słuchaj, pojawia się mój ulubiony Sutek. Tak, rzeczywiście pojawia się Sutek, jest on naprawdę, bo poczuj moc Sutka. I naprawdę rzeczywiście jest cudownie, jest pięknie. O, ja cię kręcę normalnie. Cykl kultowe horrory to już jest 150-200 filmów, w chuj tego jest. Naprawdę już to trwa bardzo, bardzo długo. Jeżeli weźmiesz pod uwagę, że jest jeden odcinek co tydzień, no to jeżeli jest 200 odcinków, to już 4 lata, więc nie? Ale rzeczywiście lubisz to oglądać normalnie, klikacie te całe łapy w górę albo w dół, udostępniacie i rzeczywiście coraz więcej osób mówi, o, dobrze jest, albo jest no ale to wiadomo jaka jest sytuacja i rzeczywiście tutaj były różne kwiatki, naprawdę różne kwiatki i no trudno po 7 części się spodziewać, że było coś pięknego, coś wybitnego, coś ciekawego. Doświadczyłem już przy okazji chociażby Drogi Życzonej bez powrotu, chyba 7 część była beznadziejna, albo 6, albo 5, albo wszystkie były no na szczęście już nie pamiętam. Nie spodziewałem się czegoś nie wiadomo jakiego, bo fabuła no to, że nie będzie wyszukana, no to wiadomo, no bo skoro mamy wspomnienia, no to oczywiście, że tak, ten Greg Sestero z akcentem tym francuskim, który ma oczywiście to bardzo fajnie wygląda, brzmi, no nie wygląda, bo Greg Sestero jest w ogóle nie jest dobrym aktorem, ale słuchaj w ogóle, dla tych, którzy wiedzą, a jak nie, to się dowiesz. W filmie The Disaster Artist, który opowiada właśnie jak Greg Sestero i Tommy Wiseau nakręcili The Room, James Franco wcielił się w rolę Toma Wiseau. I uwierz mi, kiedy przeczytałem to po prostu okazało się, ponieważ Greg Sestero gra tutaj młodego Tulona, tego tam, on se wspomina, harfa i się pojawia. Ale o tę rolę starał się i był na castingu, na przesłuchaniach James Franco. Czaisz? I się okazało, że James Franco, bardzo mi przykro, powiedział producent, jesteś beznadziejny, my ciebie nie chcemy, my bierzemy Grega Sestero, on jest dużo lepszy. I tutaj mamy takim sprytnym hoplem, przeskoczyliśmy do tego, że wiele lat później panowie się na planie The Disaster Artist spotkają, no i po prostu. I ktoś stwierdził, zapewne po latach, oglądając Władcę Lalek 7 i patrząc, gdzie zaszedł James Franco, gdzie ja popełniłem błąd. Może ten Greg Sestero to jednak nie był dobry wybór? Może? You think? Normalnie to jest beznadziejnie, naprawdę beznadziejnie, więc aktorsko ten film jest po prostu cudnie, dobrze, pięknie nakręcony. Jeżeli chodzi o bzdury, których to jest mnóstwo, film jest źle zmontowany. No dobra, ja nie jestem facetem od montażu, a tego jest Lincoln, który montuje te wszystkie rzeczy, ale no coś tam wiem, prawda? Działałem w AKF-ie, jakieś tam filmy nakręciłem, coś tam wiem, no tak troszeczkę, ale kiedy oglądasz film i mówisz, nie no to wygląda źle po prostu. I jeszcze dodatkowo jedna z postaci rzuca tekst, gdzie to jest? We shall be Avengers. To od razu mam w oczach normalnie, jak Kapitan Ameryka bierze ten młotek czy tam tarczę i Avengers Assemble! I myślę, oczywiście ja wiem, że to nie było w zamyśle, w ogóle nic mi do głowy nie przychodziło, ale to po prostu było zrobione w ten sposób, że masakra. W ogóle będziesz oglądać, jak będziesz oglądać, to na własną odpowiedzialność. Skruch mówi, że tak, oglądanie tego filmu szkodzi twojemu mózgowi i się okaże, że po obejrzeniu go będziesz mieć mało mózgu w mózgu. To jest mój pieczęć przybita, także nie oglądaj tego. Ale jeżeli już będziesz oglądać, okazało się, że w scenariuszu oryginalnym były mumie. I powiesz zaraz, ale Skruch, przecież są mumie. Tak, ale były te mumie, po czym twórcy stwierdzili, a na chuj na mumie normalnie. I te mumie, w ogóle po czym kręcą film i mówią, tu brakuje nam sceny. Była scena, jakbyśmy mieli mumię. No i bo nie ma mumii. Jak to nie ma mumii? Muszą być mumie. Panowie, od efektów specjalnych do 1001 drobiazgów, do wszystko po 5 zł. Macie mi tu wymyślić mumię. I w 3 godziny zrobili tę mumię. To, co widzisz na ekranie, to jest dokładnie efekt 3 godzin. Ale nie to, że 3 godziny owijają bandażykiem, potem jakaś charakteryzacja. Nie. Mieli 3 godziny na to, żeby do sklepu. Amerykańcy do sklepu w Rumunii. Muszą pójść, kupić bandaże, bo nie mieli. Muszą wszystko te rzeczy wymyśleć. Potem oklajstrować tych wszystkich ludków tymi całymi bandażami, nałożyć im to wszystko na ten ryj, żeby oni byli i oni potem mają wyglądać jak to ten hamon. I taki właśnie jest efekt tego filmu, że wszystko jest na zasadzie jakoś będzie, no jakoś nie będzie, bo tak naprawdę poza tym faktem, że
Bardzo mi się podoba rozszerzenie uniwersum. Ja lubię takie rzeczy. Nie ma nikt. On wygląda źle jest nagrany. No, nie straszy, nie pokazuje nam nic fajnego. Dostajemy szkopów normalnie. Chociaż z drugiej strony jest sutek. Sutek rules, naprawdę. Poczuj moc sutka. I po prostu jest to coś pięknego, coś rewelacyjnego. Sutek będzie troszeczkę więcej. No ale rzeczywiście pokazali twórcy, że no nie można zrobić dobrego filmu. Skoro poprzedni miał 200, no obstałem, że tak samo gdzie było w okolicach 250 000 budżet. Inaczej by go nie kręcili w Rumunii. Ale bardzo dobrze wiesz, że często skoro film jest kręcony w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, czy tam jakimś innym stanie, no to tylko po to, żeby zaoszczędzić kasiorę, no bo innej opcji nie ma. Zresztą sam Paul W.S. Anderson powiedział, że gdybyśmy obcy kontrpredator kręcili w Stanach, to on by kosztował o 5 razy więcej, w Wielkiej Brytanii by kosztował jakieś 2 razy więcej, a dlatego nakręciliśmy go w Czechach. Ten film odradzam, naprawdę bardzo odradzam. Tak, to jest zła seria, no nie czarmy się, Władca Lalek, Puppet Master, Masters of Puppet, cokolwiek naprawdę. Spokojnie, przepraszam bardzo, Lars, jeżeli czujesz się urażony, a wiem, że każdą moją recenzję oglądasz, no to jest słabiutko. No troszeczkę mamy wstęp do kolejnej części, jak mówiłem, tutaj pojawił się przed chwilą Cyklop, o nim będzie później, pojawi się osobna część z Dr. Death, także on też również tutaj dziś zaraz będzie jego, o właśnie teraz jest jego ryjek pokazany, troszkę wygląda jak Eddie Iron Maiden, no ale to akurat dokładnie wiesz o co chodzi, więc nie, ten film nie oglądaj, odpuść sobie, naprawdę odpuść, jeżeli musisz, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, ja daję stemper, ten film zryje ci banie, ci mózg i naprawdę, tak jak kiedyś była przy okazji poszukiwana zawartość cukru w cukrze, tutaj będzie zawartość mózgu w mózgu coraz mniejsza, bo ja już czuję, naprawdę mi się kurczy, naprawdę po obejrzeniu tego filmu mam coraz gorzej, się czuję coraz słabiej, a to jest 7. część, a tego jest chyba z 15, do tej pory obejrzałem 9. I tak, oj, to będzie bolało. Bardzo mi przykro, to na pewno też bolało bardzo Lincolna, tego faceta, który to montuje to wszystko i słucha te wszystkie bluzki. No ty już masz to elegancko wypikane i tak dalej, a on to wszystko słucha. Bardzo przepraszam cię, Lincolnie, tutaj zaraz gdzieś będzie oczywiście link do jego kanału, a jak jesteś naprawdę nienormalna i chcesz więcej takich rzeczy, tak, tutaj sobie sprawdź, albo tutaj, gdzieś tutaj, tam jest więcej bluzganych recenzji.